Jestem w tej chwili w Karlowych Warach. Przyjechaliśmy tutaj na 2 dni spędzić święta wielkanocne. Nie byłem nigdy w tym mieście, nie byłem tak daleko w Czechach, ponieważ dotychczasowe wyjazdy ograniczały się zazwyczaj do Pragi, tudzież czeskiego Krumlowa, Telcza lub troszeczkę bliższych mi okolic. Natomiast dzisiaj pogoda zapowiada się bardzo ładna. Zobaczymy, co ciekawego Karlowe Wary mają do zaoferowania, a podobno są bardzo ładne. A przy dobrych wiatrach, jeżeli pogoda dopisze, jutro odwiedzimy jeszcze Pilzno. Tymczasem życzę Wam miłego oglądania. Karlowe Wary są ciekawym miastem położonym w zachodnich Czechach. To największe czeskie uzdrowisko i zarazem z mariańskimi łaźniami i franciszkowymi łaźniami tworzą tak zwany zachodnio-czeski trójkąt uzdrowiskowy. Przy okazji Karlowych Warów trzeba wspomnieć o wywodzącej się stamtąd becherowce, która nazywana jest 13. źródłem uzdrowiska. Karlowe Wary są czeskim uzdrowiskiem. Z tego co wyczytałem, to chyba nawet największym. Bardzo urzeka w mieście to, że jest mnóstwo pięknych kamieniczek, które są super odrestaurowane. Jak się przyjrzycie za mną w tle, właśnie widać te kamieniczki za mną, są w różnych kolorach. Z tego co widziałem po datach, większość z nich powstała gdzieś na początku XX wieku, ale zapewne są też z końca XIX wieku. Za chwilę idziemy się przejść wzdłuż rzeki Tepla. Tam znajdują się słynne kolumnady, gdzie można się napić wody uzdrowiskowej. Zobaczymy. Karlowe Wary położone są nad 2 rzekami. Jedna z nich nazywa się Tepla. I to właśnie nad tą rzeką położone są wszystkie główne atrakcje miasta, czyli słynne kolumnady oraz źródła, z których można napić się wody. Gdzieś czytałem, że te źródła są czynne 24 godziny na dobę i można je praktycznie w każdej porze dnia i nocy odwiedzić. Czy tak jest, to oczywiście sprawdzimy. Natomiast oczywiście wzdłuż tutaj tej rzeki warto też się przespacerować z uwagi na piękną zabudowę, którą widzicie m.in. za mną. Naprawdę zabudowa, kamienice oraz to, jak są odnowione, robi to ogromne wrażenie. Jak wspomniałem wcześniej, Karlowe Wary są największym czeskim uzdrowiskiem. Woda tutaj powstaje na głębokości około 2 km. W Karlowych Warach znajduje się 79 gorących źródeł, których temperatura sięga między 40 kilka a 70 kilka stopni Celsjusza. W centrum miasta powstało tak zwanych 5 kolumnat. Ja jestem w tej chwili w kolumnadzie ogrodowej. To jest coś na kształt naszych pijalni wód i można tutaj napić się właśnie wody, która ma lecznicze właściwości. W Karlowych Warach znajduje się 5 kolumnat, czyli pijalni wód. Spacerując nad rzeką Tepla, najpierw dotrzemy do kolumnady sadowej w stylu szwajcarskim, w której źródła znajdują się na 2 jej końcach.
Kawałek dalej położona jest największa kolumnada młyńska, która z zewnątrz przypomina trochę rzymskie lub greckie świątynie. Kilkaset metrów dalej, na łuku rzeki Tepla, po prawej stronie miniemy kolumnadę targową, również w stylu szwajcarskim, a nad nią góruje secesyjna kolumnada zamkowa, która jest najmniejszą ze wszystkich. Ostatnia to kolumnada zdrojowa, która znajduje się praktycznie naprzeciwko kolumnady targowej. Sam budynek jest jednocześnie najmłodszy ze wszystkich i wizualnie najmniej atrakcyjny. Nie licząc funkcji uzdrowiskowych, Karlowe Wary słyną z nietuzinkowej architektury, którą można podziwiać spacerując przez najstarszą część miasta nad rzeką Tepla. Najbardziej wyróżnia się zabudowa secesyjna oraz styl zwany historyzmem. Zdecydowana większość miejskiej zabudowy pochodzi z XIX wieku. Do najciekawszych obiektów zaliczyć można barokową kolumnę Świętej Trójcy z XVIII wieku, kolumnady w stylu neorenesansowym i szwajcarskim, neobarokowy Grand Hotel Pub, eklektyczne czy neogotyckie domy zdrojowe albo neobarokowy teatr miejski. Prawda jest taka, że spacerując miejskimi promenadami niesamowita zabudowa otacza nas z każdej strony, a położenie na stokach gór powoduje, że miasto zbudowane jest jakby na kilku poziomach. Czy lubicie Jamesa Bonda? Oglądaliście może film Casino Royale? Za mną znajduje się hotel Grand Hotel Pub. To jest hotel, który właśnie w tej części przygód agenta 007 był miejscem akcji. W filmie wystąpił jako hotel Splendor, natomiast sam obiekt jako hotel jest bardzo luksusowy i zapewne też nie tani. W pobliżu Karlowych Warów znajduje się kilka wież widokowych. Jedna z nich nazywa się Diana i można na nią wyjechać funikularem. Różnica poziomów to jest jakieś 160 kilka metrów, z tym, że była dosyć duża kolejka. Nie taka jak na Kasprowy u nas, ale trochę krótsza. Z tym, że sam wjazd kosztuje chyba w dwie strony jakieś 150 koron. Zdecydowaliśmy się nie czekać, także wchodzimy pod górkę. Jak słyszycie, trochę sapię, nie mam kondycji w ogóle, ale i tak jest fajnie, bo pogoda jest kapitalna, jest bardzo ciepło, wręcz powiedziałbym nawet gorąco. Trzymajcie się. Na wielu okolicznych wzgórzach znajdują się punkty widokowe, a do najciekawszych należy Wzgórze Przyjaźni z neoromańską wieżą widokową Diana. Można wyjechać tam funikularem, ale spacer pieszo też jest ciekawy. Dolna stacja kolejki mieści się na tyłach Grand Hotelu Pub. Barokowy kościół Świętej Marii Magdaleny położony jest nieopodal kolumnady zdrojowej. Powstał w pierwszej połowie XVIII wieku i zaliczany jest do najciekawszych zabytków w Karlowych Warach. Spacerując po mieście warto zobaczyć je też z góry. Jednym z takich miejsc jest park Sady Jeana de Caro, obok willi Lutzow, skąd nie wspinając się za wysoko można zobaczyć niesamowitą miejską architekturę i podziwiać Karlowe Wary w pełnej okazałości.
Ostatnim miejscem, które chciałem Wam pokazać, to dzielnica secesyjna, delikatnie górująca nad miastem. Znajdziecie ją na południowy zachód od kolumnady sadowej. Zobaczycie tam mnóstwo pięknych kamienic, z których część jest zaadoptowana na hotele. A jedną z największych atrakcji jest cerkiew świętych Piotra i Pawła z końca XIX wieku. Tę część miasta możecie zostawić sobie na koniec zwiedzania, a wtedy w okolicach kolumnady targowej musicie kierować się na północny zachód. Kończymy powoli zwiedzanie Karlowych Warów. Jesteśmy w tej chwili w ostatniej dzielnicy. Jak widzicie, tu również znajdują się piękne kamieniczki. Naprawdę robią ogromne wrażenie i myślę, że szczęka może opaść właśnie z wrażenia. Zobaczenie całego miasta zajęło nam 1 dzień i trafiliśmy z pogodą, więc gdybyście się kiedyś wybierali, to sprawdźcie, jaka jest pogoda, gdyż słońce dodaje wiele uroku właśnie, żeby zobaczyć tutaj właśnie piękno tych wszystkich kamieniczek.